Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj upieczemy sernik piernikowy. Pieczenie zaczniemy od kruchego ciasta piernikowego, do którego potrzebujemy 400 g mąki pszennej tortowej, 250 g margaryny lub masła, 150 g cukru, 4 żółtek jaj, 1 łyżki śmietany kwaśnej 18%, 40 g przyprawy piernikowej, 1 łyżki kakao i 1 łyżeczki proszku do pieczenia. Bierzemy sobie większą miskę, do której wsypujemy 400 g mąki pszennej tortowej, 150 g cukru, 40 g przyprawy piernikowej, 1 łyżkę kakao, 1 łyżeczkę proszku do pieczenia, 1 łyżkę śmietany 18% dodajemy oraz 4 żółtka jaj. Białek nie wyrzucamy, przydadzą nam się później. I 250 g margaryny lub masła, najlepiej pocięte sobie w kosteczkę. I wszystko wstępnie łączymy za pomocą noża lub innego narzędzia. Po wstępnym połączeniu składników ze sobą odkładamy nóż i już ręką łączymy składniki ze sobą. Jak Państwo widzą, ciasto zmieniło konsystencję, stało się zwarte, już się tak nie klei. Wobec tego formujemy jakiś kształt, kładziemy na folię spożywczą, zawijamy nią i ciasto wkładamy do zamrażalnika na około 2 godziny. Takie ciasto mogą Państwo sobie przygotować dzień wcześniej, ale przechowujemy w lodówce. Po 2 godzinach wyjmujemy ciasto z zamrażalnika, odwijamy je i dzielimy na połowę. Jedną połowę z powrotem wsadzamy do zamrażalnika, drugą natomiast ścieramy na tarce o grubych oczkach do foremki o wymiarach 24 na 38 cm wyłożonej papierem do pieczenia. Podczas ścierania starajmy sobie równomiernie rozkładać ciasto, żeby potem je już tylko lekko poukładać. A na koniec ręką lekko dociskamy, żeby powstał ładny spód ciasta. A teraz masa serowa. I żeby ją przygotować, potrzebujemy 1,5 kg sera twarogowego tłustego lub półtłustego, 3 jajek, 4 białek jaj z ciasta kruchego, 250 g cukru pudru, 250 g masła lub margaryny, 1 budyń waniliowy bez cukru i otartą skórkę z 1 cytryny. 1,5 kg sera twarogowego tłustego lub półtłustego przeciskamy przez maszynkę do mięsa lub przez praskę do ziemniaków 2-3 razy i odkładamy do późniejszego użycia. Bierzemy sobie drugą miskę, do której dajemy 200 g masła lub margaryny i mikserem ucieramy na puszystą masę. Dodajemy teraz 250 g cukru pudru i dalej miksujemy, ucierając. Jak Państwo widzą, wcześniej jak ucieraliśmy margarynę, ona nam się po bokach rozeszła. Żeśmy szpatułką zgarnęli to wszystko i teraz wszystkie składniki łączymy ze sobą. Dodajemy 3 żółtka jaj. Jeden budyń waniliowy bez cukru. Jak Państwo wiedzą, za każdym dodaniem kolejnego produktu nadal miksujemy, łącząc produkty ze sobą.
kolei zacząć dodawać 1,5 kg sera twarogowego, który wcześniej przecisnęliśmy przez praskę do ziemniaków lub maszynkę do mięsa. No i lepiej przyspieszmy ruchy, bo Państwo by posnęli, zanim dodamy cały ser, a film na to pozwala, żeby szybciutko się z nim uporać. Na koniec dodajemy otartą skórkę z jednej cytryny. Pamiętajmy, sparzmy sobie wcześniej tą skórkę, zanim będziemy ją ścierać. Jeszcze chwilę przemieszajmy składniki. I taką miskę z masą zostawiamy na chwileczkę. Bierzemy sobie kolejną miskę, do której dajemy 7 białek jajek, czyli 3 teraz używane i 4 z ciasta kruchego, szczyptę soli i ubijamy na sztywną pianę. Piana ubita. Powracamy do naszej masy serowej i dodajemy tą pianę do masy serowej, ale już teraz mieszamy wszystko łyżką albo szpatułką. Miksera nie używamy. Wszystko wymieszane, cała piana dodana. Wobec tego wracamy do foremki z przygotowanym spodem i do środka na ten spód wykładamy naszą masę serową. Partiami łatwiej będzie później rozprowadzić. Ok, wszystko wyrównane. W takim razie zabieramy się za drugą porcję ciasta kruchego, które wyjęliśmy z zamrażalnika i teraz ścieramy na bardzo grubych oczkach. Tutaj również musimy się postarać o to, żeby ścierając rozłożyć równomiernie to ciasto. Jego nie będziemy już przyklepywać, zostawiamy w takim stanie. I wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza, używając grzałek góra i dół. Pieczemy przez około 60 minut. Po upieczeniu sernik zostawiamy na 15 minut w wyłączonym, zamkniętym piekarniku i kolejne 15 minut w wyłączonym i uchylonym piekarniku. Następnie sernik wyciągamy z piekarnika i studzimy. Przed podaniem sernik obsypujemy cukrem pudrem. Sernik piernikowy jest wyśmienity, nie tylko na święta. Zapraszam do jego upieczenia, a ja żegnam się z Państwem, zapraszając na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.